Ten podcast jest częścią większego projektu. Moodify to aplikacja o zdrowiu psychicznym, a sam podcast jest jednym z elementów tej drogi. Dzisiaj goszczę panią Natalii Sonnenschein. Dobrze przeczytałam, bo jak nie to poprawię? Tak, oczywiście, Sonnenschein. dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Natalii jest absolwentką Hamburg Ballet School oraz byłą solistką Baletu Narodowego. Pani Natalii, serdeczne dzięki. Trzeba powiedzieć Polskiego Baletu Narodowego, Polskiego PBN. Baletu Narodowego. No. Serdeczne, wielkie podziękowania za przybycie dzisiaj tutaj do nas. A nie ma problemu, oczywiście. Pani Natalii, zacznę tak od razu z grubej rury. Co daje, a co zabiera szkoła baletowa? Nie, świetne pytanie, dlatego że kiedy dziecko idzie do szkoły baletowej, myślę, że szczególnie dziewczynka, bo to jest gdzieś tam tak zaprogramowane jeszcze dalej w nas, w społeczeństwie, to, że będzie tak pięknie. A poza tym, jeżeli dziecko na przykład samo zdradza takie tendencje i ma jakieś umiejętności, i jest osobą wrażliwą, o duszy takiej artystycznej można by rzec, i potrzebuje takiej formy ekspresji jak taniec, to na pewno będzie dziewczynka myślała, że tam będzie taniec, że tam będzie piękno. No i to są takie oczekiwania, że tam nauczy się dziecko ekspresji, tańca, piękna, bo to tak pięknie wygląda. No, niestety nie wiadomo na start, szczególnie osoby, które nie mają rodziców związanych z baletem. A jakimś cudem tak się dzieje, że bardzo mało dzieci, rodziców baletowych idzie do szkoły baletowej, bo rodzice potem nie chcą zwyczajnie wysyłać swoich dzieci do szkół baletowych. To zarówno rodzice, jak i oczywiście dzieci są nieświadome, ale rodzice również są nieświadomi tego, co tak naprawdę czeka w szkole baletowej. I teraz tak, co daje szkoła baletowa? Szkoła baletowa może dawać system, ramę, schemat, uporządkowaną wiedzę, tak jak każda szkoła. I powinna to dawać. Powinna dawać uświadomienie, pełen zakres wiedzy specjalistycznej. Czyli nie tylko jak się robi dane ćwiczenie, tutaj w przypadku szkoły baletowej, tylko którymi mięśniami zarządzać, jak te mięśnie ćwiczyć, jak te mięśnie też regenerować. Powinna dawać i szkoły, na przykład taka, którą ja przechodziłam już później w Hamburgu, ona właśnie to dawała wszystko. Szkoła powinna również dawać baletowa zakres wiedzy anatomicznej, fizjologicznej oraz też liznąć, bo ja nie mówię o zagłębianiu się jak na studiach psychologicznych, w wiedzę psychologiczną, ale powinna dawać lizać tej wiedzy psychologicznej, jak radzić sobie z obciążeniem, szczególnie na przykład przed konkursami dla konkursowiczów. Powinna również dawać taką wiedzę na temat tego, co dalej po szkole baletowej? To jest jedna z podstawowych takich wiedz, które powinna dawać szkoła baletowa. I znowuż w Hamburgu tak było, czyli co dalej? Które zespoły warto dla danej osoby, którymi zespołami warto się zainteresować, żeby mieć dobre zatrudnienie. I też co w ogóle, jakie istnieją szanse, bo nie trzeba być tancerzem, można być pedagogiem, można być osobą zarządzającą sceną, można zająć się kostiumami, scenografią. Nie każdy po szkole baletowej musi koniecznie tańczyć na scenie i to też powinno być w pewnym momencie zaznaczone delikatnie, powiedziane, zasugerowane. I znowuż w dobrej szkole baletowej taki cały zasób wiedzy jest oferowany. I ja taką szkołę przeszłam finalnie, ostatnie 2 lata mojej edukacji baletowej i to była szkoła baletowa w Hamburgu, gdzie przywiązywano uwagę do źródła pochodzenia kontuzji, sposób doboru puent, czyli tego obuwia baletowego, jak to się w ogóle robi, jak się nawet obszywa buty, właśnie które zespoły dalej, jak funkcjonować w
społeczeństwie, w środowisku baletowym, ponieważ był na przykład kontakt z ludźmi z zespołu. Myśmy czasem w tej teaterklasy, czyli tych ostatnich takich teatralnych klasach, one tak się nazywały, mieliśmy lekcje z zespołem. To też jest przysposobienie do zawodu i to są bardzo ważne rzeczy. I tego powinno się oczekiwać i to powinno być w dobrej szkole baletowej. I to może dać ta szkoła baletowa. Teraz pytanie, Co odbiera? teraz pytanie, czy w Polsce jakakolwiek szkoła to daje? Właśnie. Ja osobiście wiem, że nie. To nie jest opinia, to jest na podstawie doświadczeń oraz tego, co do tej pory słyszę od uczniów nie jednej, a wielu szkół, państwowych szkół baletowych w Polsce. I oni nie mają zielonego pojęcia o tym, jak wygląda prawdziwy świat baletowy, nie wiedzą co dalej. Oni nie są w stanie wymienić nawet podstawowych mięśni, które na przykład podnoszą nogę do boku. No, coś takiego dla mnie jest absolutnie skandaliczne. Już pomijam to, że zjawiska, które są ewidentnie przemocowe i stanowią źródło przemocy, w ogóle nie są przez nich rozpoznawalne jako przemoc, ponieważ oni są kompletnie, totalnie nieświadomi, czym jest przemoc. Nie ma warsztatów na temat przemocy, na temat zaburzenia odżywiania, ignorowania zaburzeń odżywiania, co jest również formą przemocy, ignorancja. Więc znowuż, co może dać dobra szkoła baletowa, to już powiedziałam. A co teraz w ogóle szkoła baletowa zabiera? No ale to znowuż, która szkoła baletowa? Polska. Bo jeżeli mówić o polskiej, no to znaczy ogólnie balet, ponieważ zaczyna się od dzieciństwa, tę sztukę tworzenia ciała baletowego i specyficznego sposobu myślenia na swój temat, na temat otaczającego świata, no bo to jest kształtowanie człowieka, więc odbiera dzieciństwo. I to jest chyba takie, co powinno wybrzmieć. Z doświadczenia znowuż, z autopsji takiej na sobie, ale i z przekazów innych osób, z którymi, no, to są setki bardziej niż dziesiątki, z którymi rozmawiałam. Również tworząc akcję #Stop Przemocy w szkołach baletowych. To jest ten sam cały czas, jednak poniekąd żal, że nie było dzieciństwa. I nie wiem, jak to jest dokładnie w obecnych czasach, ale osoba zaangażowana w balet intensywnie, taki fanatyk baletowy, a tylko taki fanatyk baletowy potem będzie miał szansę na naprawdę te takie najwyższe podia i na bycie solistką. Taka osoba, która jest totalnie w pełni zaangażowana w balet, czyli też kiedyś ja. To jest 24 godziny na dobę myślenie o balecie. To jest styl życia, który jest podyktowany od dzieciństwa, którego właśnie takiego sensu stricto nie ma. Nie ma poza szkołą baletową kontaktów z rówieśnikami, on nie ma absolutnie na to czasu. Nie ma tak naprawdę czasu, bo jeżeli ktoś chce osiągnąć naprawdę wysoki poziom, to nie ma czasu na żadne takie dodatkowe aktywności pozaszkolne. Czyli nie wiem, no nawet znowuż, ja nie mówię wszyscy, bo na pewno ktoś chodzi sobie do kina ze znajomymi, no i takie rzeczy powinny funkcjonować, że dzieci mają kontakt z rówieśnikami nawet spoza szkoły baletowej. I znowuż szkoły baletowe na zachodzie, bo tych takich państwowych, gdzie jest są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe, to tych szkół to już odchodzi w zapomnienie. Tych szkół już, to są reminiscencje, jest bardzo mało. I w Hamburgu szkoła baletowa, bo ona jest prywatną szkołą baletową Johna Neumeyera, jednakże dającą dyplom bardzo znaczący przez swoją renomę oraz sposób edukacji oraz to, że ludzie po tej szkole baletowej mają realne zatrudnienie, bo oni w tym pomagają bardzo mocno, to
ludzie uczą się do tej, oni tam mają system gimnazjalny, więc do końca gimnazjum oni uczą się normalnie do godziny tam 16-15 w szkole normalnej, w sensie no po prostu w gimnazjum z innymi dziećmi, rówieśnikami i mają ten kontakt rówieśniczy, on jest bardzo, bardzo potrzebny, a dopiero potem idą na zajęcia takie jakby pozaszkolne, a dla nich zajęciami pozaszkolnymi akurat tutaj jest balet, no nie? Czyli załóżmy, ktoś idzie na koszykówkę, a oni idą na zajęcia baletowe od godziny tam 16 do wieczora, prawda? I mają balet, taniec współczesny, taniec ludowy, no wszystkie te zajęcia zawodowe. I potem dopiero po gimnazjum jest ten taki tryb, no bo tam nauka obowiązkowa jest do końca gimnazjum. Więc potem jest ten tryb, gdzie można robić liceum wieczorowe. Ja robiłam przykonsularne liceum wieczorowe. Ale cały dzień ma się te zajęcia zawodowe. No i to jest takie rozwiązanie, które oferuje dziecku kontakt rówieśniczy, bycie na bieżąco z tym, co się dzieje w społeczeństwie również. Jasne. Tak? To nie jest takie hermetyczne, odizolowane, człowiek nie czuje się wykluczony z czegoś. Ja za moich czasów, no ale to mówię, to podobnie wygląda w tej chwili, bo jeśli dziecko jest zamknięte w jakimś budynku od godziny 8 do często godziny 18, 19 z różnymi repertuarami, próbami, bo jest tym najlepszym na przykład, no tutaj gdzie jest miejsce na cokolwiek innego? Przecież tutaj nie ma nawet miejsca na dodatkowe korepetycje, nie wiem, z matematyki albo no z czegokolwiek. Nie ma, ja miałam zajęcia jakieś dodatkowe jeszcze w weekend, co mi odbierało możliwość regeneracji, co mi odbierało możliwość znowu kontaktów rówieśniczych. Więc to chciałabym właśnie, żeby to wybrzmiało w takiej strukturze, w jakiej to istnieje w Polsce. Polska edukacja baletowa, no ale nie tylko, bo jeszcze tych szkół takich ogólnokształcących połączonych z baletowymi jest kilka na świecie, to ona po prostu odbiera dzieciństwo i kształtuje byty bardzo, no powiem to, ograniczone w postrzeganiu, w schematach poznawczych. Ta percepcja jest po prostu mocno ograniczona. Ten punkt widzenia i on ma być ograniczony. Trochę jak zwierzę w cyrku. No, małpa ma tak skakać, jak ma skakać, a nie inaczej. I to jest po coś. I tutaj pojawia się pytanie, czy w ogóle to jest w obecnych czasach potrzebne? Ja nie mówię o balecie ogólnie, tylko czy już nie powinniśmy przejść porządnych transformacji ogólnie światowych i czy jednak ta sztuka baletowa nie powinna wyglądać inaczej. Ale to jest już temat rzeka i to tak jak w zawodowym sporcie. Wiadomo, że zawodowy sport po prostu zwyczajnie zdrowy nie jest. Tak samo jak i balet zawodowy, on po prostu zwyczajnie nie jest zdrowy. Zgłosiła się do mnie ostatnio taka dziewczynka, wiek chyba 14, i napisała do mnie na Messengerze, czy ja bym udzieliła jej prywatnych konsultacji, czy to stacjonarnych, czy to online, bo ona chce zdawać do szkoły baletowej, do tych wyższych klas. No, to jest nietypowe, bo zazwyczaj dziecko idzie, dziewczynka szczególnie, chłopców przyjmuje się praktycznie w każdym wieku, bo po prostu są deficyty. W Polsce są deficyty, ale to jest takie nietypowe, że dziewczynka idzie w wieku tam 14 czy 15, decyduje się na to, żeby ewentualnie iść do szkoły baletowej, zdawać ten egzamin do wyższych klas. I ona się zapytała, czy ja bym czy ja bym udzieliła konsultacji. No i ja tutaj oczywiście najpierw podpytałam, a dlaczego chciałabyś iść, a czy się uczyłaś, a na jakim jesteś poziomie i tak dalej, a czy wiesz, czym to się je. Najpierw jak do nastolatki, jak do dziecka, no bo tylko kontaktuje się ze mną dziecko, a nie matka. Dla mnie to jest w ogóle, w obecnych czasach dla mnie to jest szok. W ogóle te kontakty internetowe
to jest inny temat i to jest dramat. Więc ja bardzo szybko, ja nie wchodzę dalej w rozmowę, tylko ja proszę o skontaktowanie mnie z matką, dlatego czy ona zdaje sobie sprawę i tutaj wymieniam konsekwencje baletu. Oddziaływanie na stawy, zwyrodnienia, deformacje, non-stop, jeśli ktoś jest w trybie intensywnych już bardzo treningów. Tutaj nie ma mowy o dożywieniu organizmu, jest niedożywienie organizmu. Przez to mogą powstać dysbalanse hormonalne, przez to mózgowie pracuje zupełnie inaczej. Są zaburzone pewne podstawowe funkcje poznawcze, czyli również myślenie, płaty czołowe i płaty skroniowe. W okresie dojrzewania powinny dostawać bardzo dużo krwi i składników odżywczych, żeby wytworzyć dobrze funkcjonującą korę mózgową. Człowieka myślącego, logicznie, samodzielnie, przetwarzającego emocje. To wszystko przez ilość treningów oraz przez stres. Wypływający cały czas kortyzol, a to jest w wyniku, nie wiem, niedobrze zrobiłam ćwiczenie, nie jestem w stanie, nie umiem, nie to, nie tamto. Cały czas jesteśmy w takim podniesionym stresie i to nieumiarkowanym, bo to są dzieci wrażliwe, które trafiają do szkoły baletowej, najczęściej, co do zasady. To mózgowie po prostu nie rozwija się w sposób prawidłowy. Są często zaburzenia oczywiście miesiączkowania i dalsze wynikające z tego problemy. Kości są dodatkowo obciążone później, jeśli na przykład kontynuuje się wykonywanie zawodu baletnicy, bardziej obciążone potem z tendencjami do, o ile dobrze mam nadzieję, powiem, osteoporozy, tak, czyli o tych wszystkich odwapnień. Tak. Jak i oczywiście bardzo dużo tancerzy baletowych narzeka, w tym oczywiście ja, na ekstremalne bóle bioder wynikające ze starcia tkanki chrzęstnej i różnego rodzaju przemieszczenia, naderwania ścięgien, mięśni, wypadające krążki międzykręgowe, dlatego że zniesione są wszystkie lordozy i kifozy. Ten kręgosłup jest taki wyprostowany, on nie amortyzuje odpowiednio. Już pomijając, że są przeprosty w kolanach, które też są niezdrowe, haluksy, czyli zwyrodnienie stawu paluchowo-śródstopowego i wiele innych rzeczy, które po prostu zwyczajnie ludzie nie wiedzą, jaki jest koszt. Tak. Więc to nie jest kwestia szkoła baletowa, co ona odbiera, co ona daje, tylko też ogólnie co edukacja zawodowa, co sport. Bo mówi się, nie mówmy o balecie jako sporcie, ale on ma wszystkie cechy charakterystyczne dla sportu. Tak. I ja rozumiem, że jest sztuka, ma być to i tak dalej. Jasna sprawa, ale jeśli chodzi fizjologicznie, to jest sport, a nie sztuka. I tutaj nie ma czegoś takiego jak zatracony w emocjonalności po prostu tancerz baletowy, który za kulisami pali papierosy. Ale kiedyś to była norma. Picie po spektaklach i opowiadanie o tym, co tutaj pomyłka i tak dalej. Jakie picie w ogóle? Ale tego się nie uczy, o tym się nie mówi. Właśnie to postrzeganie baletu jako sztuki, a nie jako sportu, nie podejście do tego jako do sportu jest jednym z największych błędów. Ale i tak, znowuż, ja uważam ogólnie, że balet zawodowy jest zwyczajnie niezdrowy. A pani Natalii, co było dla pani najtrudniejsze i najbardziej stresujące w polskiej szkole baletowej? Atmosfera. Bo? Atmosfera to nie chodziło tutaj, co było stresujące w sensie takiego wysiłku fizycznego, ale ta atmosfera, presja, przemoc, po prostu, bo to się udziela, to jest wszędzie. Ocena, segregacja małych dzieci. Na czym polegała ta segregacja? Chociażby, to jest najmniejsza z rzeczy, ale osoby gorsze w balecie stają na bocznych drążkach, a te osoby uważane za lepsze, uznawane za lepsze, na środkowym. Niezależnie, czy teraz usłyszałam, że w trakcie roku szkolnego to tak się troszeczkę zmienia, ale nie na egzaminie. Na egzaminie jest segregacja.
To jest taka jedna z podstawowych rzeczy, a to jest, my nie jesteśmy w dorosłym sporcie zawodowym. Nam nie są wytłumaczone zasady zawodowego sportu i rywalizacji. I tutaj nie ma co porównywać, bo ja słyszałam też takie mądre rodzicielskie głosy. Szokujące. Na przykład, no w sporcie i tak są tacy, którzy siedzą na ławkach rezerwowych i tacy, którzy grają. Dorośli, jeszcze raz, dorośli zawodnicy, a nie dzieci. Jaka ławka rezerwowa dla dziecka? Dziecko w szkole baletowej, w każdej szkole powinno mieć przede wszystkim podstawa praw dziecka i człowieka. Równe szanse. Równość. Tego nie ma. Nie ma gdzie, na repertuarze na przykład chociażby, czyli takie zajęcia, na których dzieci uczą się wariacji baletowych i przygotowania do konkursów, no ale są tylko wybrani. I tylko tacy wybrani bardziej nawet, bo mi się tak podoba często. To nie jest tak, że są wybrani, bo naprawdę są najlepsi. Tylko bo pani od baletu bardzo lubi tę dziewczynkę. Albo tego chłopca, no. Ale chłopców jest znowuż tak mało, że wszyscy są celebrowani, więc... Jakie są jeszcze formy przemocy w szkole baletowej? Wyzwiska. Od grubych krów i takich innych, no nie? Ale też takich, spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Słyszałam również o takim, czymś takim, że pani od baletu specjalnie przyniosła na salę, ona musiała o tym pomyśleć, jakie to wyrachowane. Ona przyniosła na salę przygotowaną maskotkę, jakąś taką grubcie i powiedziała do kogoś, zobacz, przyniosłam twoją podobiznę. Albo na przykład branie kogoś na środek, żeby zrobił coś, jakąś kombinację i potem mówienie, widzicie, tak nie powinno być zrobione. Publiczne zawstydzenie. Upokarzanie. Tak. To już zawstydzanie to tak brzmi delikatnie, nie? To jest upokorzenie. To generuje w mózgowiu ból psychiczny na poziomie bycia pobitym fizycznie, bo mózgowie nie odróżnia. Ośrodek nazwany ACC, on po prostu nie odróżnia bólu fizycznego od psychicznego. To jest ten sam ból, to są te same wypływy hormonów, to jest ten sam stres, to są te same łzy. I człowiek jest po prostu zwyczajnie bity. Na tym polega ta przemoc psychiczna i o czym my nie mówimy. Ja tego nie słyszę w żadnych podcastach, roleczkach na Instagramie, nawet najmądrzejszych, że człowieka można pobić słowami. Dosłownie. Tak. Człowieka można zabić słowami. I jak te małe dziewczynki, generalizuję, bo zapewne chłopcy też, ale większość jednak jest dziewczynek w szkołach baletowych, które codziennie dostają taką przemoc słowną. Jak one sobie z tym radzą? Przemoc nie tylko słowną, bo to są takie malutkie komentarze i stosowanie preferencji wobec jakiejś koleżanki, a innej nie. Czyli pani od pedagogu mnie lubi. Co to w ogóle jest, pani od pedagogu? Pani od baletu, pani pedagog mnie lubi. W ogóle co? Lubić to może koleżanka. A więc to też jest przemoc, to wybieranie sobie dzieci. Dzieci bardzo często nie postrzegają w ogóle takich rzeczy jako przemoc. Skąd miałyby wiedzieć, co to jest przemoc? Nie są edukowane w tym temacie. Przecież ja jako dziecko, no przecież czy ja wiedziałam, że krzyczenie na kogoś wyglądasz jak bakłażan w folii, ty gruba krowo, spójrz na siebie, może już byś nie jadła więcej, bo jeszcze bardziej spuchniesz. Albo ciąganie, kiedy już miałam 1,60 m wzrostu i ważyłam 25,700. Tak tylko chciałam zaznaczyć, w skrajnym swoim takim stadium anoreksji. Byłam oczywiście dopuszczana do zajęć fizycznych. Tutaj oczywiście też trzeba zapytać, a gdzie byli moi rodzice, ale to jest inny temat, bo mówimy o szkole. Gdzie tutaj była szkoła? Gdzie tutaj było postawienie granic? Do tej pory to funkcjonuje, że dzieci w skrajnych wychudzeniach, w anoreksji. To w ogóle nie jest zauważane, to jest pomijane, o tym się nie mówi i te dzieci są dalej dopuszczane do treningów.
Ale na przykład przyciąganie na zajęcia dzieci, które no nie są aż tak, tutaj chciałabym powiedzieć szczupłe, ale nie szczupłe, wychudzone. Były dzieci non-stop przyprowadzane na lekcje do mnie, w sensie tam, gdzie ja byłam na lekcji i było pokazywane, a ja dosłownie miałam mroczki przed oczami i ledwo się trzymałam drążka. Tylko udawałam, siłą woli się trzymałam. Zobacz, dlaczego nie jesteś jak wtedy Natalka? Twoja mina wskazuje na wszystko w tej chwili. Masz aż wstręt, odrzucenie i obrzydzenie. I ja też. Jakbym się zagłębiła w te emocje, to byłoby mi niedobrze. Wiesz co, jak sobie dzieci radzą? Dziecko nasiąka przemocą. Dziecko nasiąka językiem, który słyszy. Dziecko potem uczy się segregować, uczy się oceniać negatywnie, uczy się kłamać tam, gdzie musi i tam, gdzie może i tam, gdzie wie, że to da coś. Bo na przykład pedagog od baletu, to już któryś raz to mówię, przepraszam, pedagog od baletu kłamie. Wszyscy o tym wiedzą. Nikt nie pójdzie do pani dyrektor i nie powie, przepraszam bardzo, ale była taka sytuacja. Nie, bo wszyscy się boją, bo potem pani od baletu będzie się wyżywała na tym dziecku. Ale to jest niepojęte, jak jedna osoba ma taką siłę i moc, Za zamkniętymi drzwiami w szkole baletowej, tak, na że sali 30 baletu. osób nie jest w stanie się przeciwstawić. Ale Pójść nie, do to nie są dyrektora. osoby. Dzieci. To nie są jeszcze osoby. To znaczy z punktu widzenia praw dziecka i człowieka to są osoby, ale z punktu widzenia psychologii, rozwoju to nie są jeszcze w pełni ukształtowane osoby, to są dzieci. Czy dziecko powie matce w domu, 3-latek, mimo iż płatki śniadaniowe są wysoko przetworzone i nie są zdrowe, matko, nie będę tego jeść, to jest dla mnie niezdrowe. Bo dziecko nie wie, nie ma tej świadomości. Więc jakim cudem ktoś, kto jest cały czas neurolingwistycznie programowany, że jest jakieś takie i tak dalej. No przecież dziecko, tak jak w domu przemocowym, uczy się, że to jest sposób funkcjonowania. Tak, uczy się, że to jest sposób funkcjonowania. Nie widzi w tym nic złego. Nic. No ja pamiętam siebie. Ja nie widziałam potem nic złego, kiedy przyszłam do szkoły baletowej w Hamburgu, a to była gigantyczna zmiana, gdzie dziewczynki zaawansowane nastolatki już wyglądały jak kobiety. Ja przyszłam, miałam 16 lat, troszeczkę więcej niż 30 kilo. O matko. I było mi powiedziane, że moim warunkiem zostania w tej szkole jest utyć. To była dla mnie, to był dramat. I ja byłam, nie uty, nikt mi nie będzie mówił, że ja mam utyć. Baletnica ma być taka, siaka, bo to było mi zaprogramowane. Były pokazywane rysunki idealnych baletnic skrajnie wychudzonych. Tak. Takich z Rosji. Gdzie ledwo się trzymają na nogach, ale trzymają się siłą woli. Jasne, mają siłę jak górnik. Ciekawe przez ile to może funkcjonować i na jakim poziomie to są zaburzenia. No, Boże mój, człowiek stworzył bonsai, czyli drzewo kompletnie, totalnie ograniczone do jakiejś formy, jakiejś doniczki i tak dalej. Oczywiście, że można wszystko stworzyć. Każde wynaturzenie można stworzyć. Jesteśmy w tym ekspertami. No ale kwestia, czy to jest zdrowe. No właśnie, ale pani Natalii, ma pani doświadczenie i polskiej, i zachodniej szkoły A baletowej. no właśnie, i tak jak przyszłam do tego Hamburga, jeszcze skończę tą myśl. I ja tam zobaczyłam, ja byłam skrajnie wychudzona a tam było międzynarodowe środowisko baletowe. Australijki, Japończycy, Japonki, Jugosłowianka, Greczynka, Łotyszka, Amerykanie, Anglicy, no wszelakiej maści, Hiszpanie, Włosi, Francuzi. Nikt nie wyglądał tak jak ja. Ale serio,
Nikt nie wyglądał tak jak ja. Mhm. I to wywołało moje oburzenie, gdzie ja trafiłam, do jakiego nieprofesjonalnego środowiska. Co to jest, że baletnica ma biust w ogóle? Co to jest, że ona... I moje nastawienie takie było, ponieważ to wyniosłam tę obrzydliwą ocenę fizyczną, a i nie tylko oczywiście, że jak ty nie jesteś... Oto jest to. Jak ty nie jesteś fanatykiem, jak ty nie spędzasz każdej chwili na ćwiczeniach, na myśleniu o baletu, to ty nie kochasz baletu. No właśnie. I to jest to. I ja tego nie rozumiałam. To dopiero mi tak naprawdę to zaczęło przechodzić w wieku 30 paru lat. Kiedy rozpoczęłam swoją terapię. Kiedy zaczęłam się terapeutyzować. Tak. Ale jeszcze chciałabym tylko zapytać, mając doświadczenie i polskiej, i zagranicznej szkoły, co jest w takim razie nie tak z tą polską? Można uczyć bez mobbingu, można uczyć w miłych warunkach, motywując. Dlaczego w tej Polsce gnoimy? To jest pytanie nie odnośnie balet, tylko to jest odnośnie traumy pokoleniowe. To jest pytanie na temat wojen, rozbiorów. Ogólnie to jest pytanie na temat bycia Polakiem. I co to znaczy być Polakiem? Według statystyk i badań psychologicznych jesteśmy najbardziej straumatyzowanym narodem. Jest w nas najwięcej zaburzeń emocjonalnych, psychicznych. I tak naprawdę w terapii powinna być co druga osoba. Jak nie wszyscy. Zbiorowo. To nie jest pytanie na temat baletu. To jest nasza cecha charakterystyczna naszego narodu. My jesteśmy wysoce przemocowi, nietolerancyjni, nieżyczliwi, chamscy, złośliwi i stosujemy, teraz to się nazywa cancel, ostracyzm, wykluczenie, shaming, zawstydzanie, upokarzanie, a nękanie to są wszystko narzędzia na porządku dziennym. Ja to obserwuję non-stop. Co więcej, u nas też nadal jest uciemiężenie patriarchatem, nadal nie ma poczucia, że dziewczynka to może tak samo jak chłopiec i tak dalej. No i to się przekłada wszystko. Jest taka skondensowana piguła tego w szkole baletowej. Więc to, że mimo iż na dziewczynkach stoi, na kobietach potem oczywiście stoi balet, to mężczyźni są celebrowani. Najczęściej. Bo my jesteśmy jak robaki, dżdżownice spulchniające glebę. No muszą być. I są. No nie? A to chłopcy są tymi rodzynkami, no nie? Wychodzi tak. wow. Nic, wyskakuje bez puent, bez tych obciążeń nastawy i tak dalej. Oczywiście to jest, mają inne problemy, bo dźwigają dziewczyny, bo tamto. Ja nie mówię, że chłopcy w ogóle są nietykalni, jest im cudownie w balecie, żeby to też by brzmiało. W ogóle nie jest dobrze w balecie ogólnie. Tylko, że dziewczynkom jest gorzej. Okay? I to jest niezaprzeczalne. Jesteśmy traktowane jak zawsze, czyli na twoje miejsce jest 10 innych osób. Nie ma dostrzegania człowieka, człowieczeństwa, nie ma dostrzegania artyzmu, sztuki, ekspresji. Na to się nie zwraca uwagi w ogóle. Jak nie ma, dla mnie takim symbolem przemocy jest 5. pozycja. Bo ona jest najtrudniejsza, trzeba zaangażować najwięcej partii mięśniowych, jest najbardziej wynaturzona, 2 nogi wykręcone, przekrzyżowane, wyprostowane, na maksa, przeprostowane. I bardzo trudno ją taką idealną 5. pozycję osiągnąć, żeby było wszystko ciaśniutko, wykręcone, aż przekręcone, no nie? Jak nie ma tej 5. pozycji, w każdej sekundzie po prostu tańca. Czyli jak nie ma dociągniętych kolan, stóp, jak nie ma tej perfekcji, co to w ogóle jest ta perfekcja? Coś nieosiągalnego, ale oczywiście jak nie ma tej perfekcji, zawsze można komuś zarzucić
Jak się kogoś nie lubi, jak się komuś chce, teraz przepraszam za ten kolokwializm, ale ja to powiem, dlatego że to podniesie taką wybrzmienie. Jak chce się komuś tak dopierdolić, ale tak ostro, to się powie, no wiesz, kochanie, może i emocjonalnie fajnie i taki dramat był super, świetnie, fantastycznie, ale wiesz, technicznie to tak na 80%, a tam w tym miejscu to nie dociągnęłaś kolanek, 5. pozycji nie było. I to się na przykład mówi solistce, ja to niejednokrotnie, nie tylko wobec siebie, ale wobec innych. Tuż po zejściu ze sceny, kiedy jest najwrażliwsza, kiedy właśnie coś tam przeszło, to już jest obrzydliwe. Obrzydliwe. Nie można poczekać do zakończenia spektaklu. Ale w ogóle to nie ten rodzaj uwag. To w ogóle nie to. To w ogóle to jest nieludzkie. Ale to jest tak jakby tancerze baletowi byli cały czas w stresie, w takim stand-by'u, że są cały czas oceniani. No są! Tak Przecież faktycznie wychodzimy, jest. jesteśmy, nawet te stroje są tak, że to jest bycie pod taką lupą cały czas. To ma być perfekcja, to mają być perfekcyjnie zawiązane troczki, tasiemki przy baletkach, to mają być perfekcyjnie założone rajstopy, to ma być perfekcyjnie założony kostium, ulizane włosy, zrobiony make-up. Tancerka baletowa nie ma być człowiekiem, ma być perfekcyjnym bytem, na który się ładnie patrzy i ona ma skakać w ogóle bezgłośnie. Jechałam kiedyś z taksówkarzem, który powiedział, że on kiedyś raz był na balecie, i on był w ogóle w szoku i był zdumiony i w ogóle on tego nie rozumiał, że było tak głośno, że było takie stukane w ogóle po podłodze. I ja go to wywołało, o Jezu, zrobiłam taki wdech-wydech, spokojnie. Wywołało mój sprzeciw to stwierdzenie, ale ja go rozumiem, dlatego że on jest ofiarą wmawiania, jaki to balet jest lekki. I jak się przeszedł na ten balet w końcu, to on był w szoku, że w ogóle tancerzy słychać. A ja zaczęłam tłumaczyć tak od fizjologicznie i tak po sportowemu. No dobrze, no to w takim razie troszeczkę lekcja fizyki. Jeżeli przedmiot waży 85 kilo i ten przedmiot z impetem wyrzuci się do góry na wysokość około 1,5 metra, skok tancerza baletowego, a podłoże jest dosyć twarde, czyli to nie jest gąbka, kauczuk, plastelina, tylko jest to drewno, plastik, drewno pokryte plastikiem specyficznym. To czy pan usłyszy ten przedmiot, który upada? Czy pan nie usłyszy tego przedmiotu, który upada? I on mówi, a nie, no faktycznie, to ja usłyszę ten przedmiot. Ja mówię, no dobrze, to człowiek, nawet jeżeli on ma w sobie amortyzację, umiejętność amortyzacji, ale do jakiego stopnia? Przecież oczywiście, że 85 kilo lądujące, tutaj akurat o tancerzu baletowym była mowa, bo jak żeby tancerka baletowa miała 85 kilo? Nie. Tancerka baletowa kończy się do 50 kilo. Idealna tancerka baletowa ma tak naprawdę 48 kilo. A ile ma wzrostu? 1,67 m. Czyli możemy sobie policzyć BMI i zaburzenia. Tak. Musi być różnica, inaczej, to musi być różnica 120 pomiędzy wzrostem a wagą. Tak? Czyli od wzrostu odejmujemy 120 i mamy idealną wagę baletnicy. Pani Natalii, dużo mówiła Pani o tej perfekcji właśnie, że tancerka musi być taka i taka i taka. I czy Pani nasiąknęła tym chorym perfekcjonizmem na życie? Jak sobie teraz radzić? Po tylu latach funkcjonowania, że ja muszę być perfekcyjna. Odbija w drugą stronę. Czyli? Kompletnie, totalnie. To jest inaczej. Na mój rys osoby perfekcjonistycznej, nie wiem, tak się mówi, perfekcyjnej? No, nieważne. Dobra, wiadomo o co chodzi. Dążącej do perfekcji, to wpłynęło bardzo dużo różnych czynników. Nie tylko balet, ale w największym stopniu balet. Ale ja też jestem właśnie autystyczna i była przemoc w domu. I potem były przemoce w związkach, ale chodzi też właśnie o to polskie społeczeństwo i polskich mężczyzn, ale nie tylko polskich mężczyzn, bo chodzi dalej o postrzeganie kobiety. Kobieta ma być Marilyn Monroe. Po prostu.
Idealnie uśmiechnięta, z idealnymi zębami, z idealnymi włosami. Ja nawet robiłam swoje badania na ten temat. Chodziłam wiem, że teraz odbiegam trochę od tematu, ale wrócę zaraz. Chodziłam nawet robiłam takie badania w swoim zakresie i chodziłam na szybkie randki i pytałam się mężczyzn, czym jest dla nich kobiecość. Ja nigdy nie usłyszałam nic innego, jak mniej więcej obraz Marilyn Monroe. Ja nigdy nie usłyszałam o emocjonalności, o zdolnościach i tak dalej. Nie, bo ma mieć takie ładną figurkę, ładne włosy, ma się tak ładnie uśmiechać, ma być taka miła. No tak jak ty wyglądasz, bo ja chodziłam najczęściej wystylizowana na taką Marilyn Monroe. Specjalnie to robiłam, no nie? Dobrze, ale to jakby abstrahując od tego, no bo mój jakby rys bycia dążącą do perfekcji, on wynika z wielu różnych rzeczy, ale w dużej mierze, jak nie w największej, z baletu. Więc to, że zostało mi wmówione i ja szczyciłam się idealnymi proporcjami, idealnym wzrostem, idealną wagą, a nawet poniżej, byłam ideałem. Mnie przedstawiano jako ideał. Ja mam 1,68 m wzrostu. Moje nogi to jest, skąd ja to w ogóle wiem? Moje nogi to jest 105 centymetrów. Moje biodra 90, talia 65, biust 90. Skąd ja to w ogóle wiem? Ja powinnam się dopiero zmierzyć i o tym powiedzieć. Nie, no bo to jest, ja to nadal wiem. To jest nadal, mimo wszystko, mimo wszystkie terapie i zaraz polecę łzy, to jest nadal ważne. Nadal jest ważne. To jest nadal ważne. To, żeby być bez celulitu, bez skazy, to jest nadal ważne. I to już nigdy się nie zmieni. To zawsze będzie przedmiotem tego, że ja dopiero 4 lata temu przestałam, patrząc na siebie w lustro, mówić do siebie: ty gruba krowo. Dopiero tyle terapii od 35 roku życia, tyle terapii, tyle czasu zajęło. Ja mam w tej chwili 43 lata. Tyle zajęło, żebym ja nie powiedziała do siebie gruba krowo. I żebym ja mogła pozwolić sobie, dopiero od roku pozwalam sobie, nie cały rok, nie cały rok, ja pozwalam sobie na przyjemność w postaci jedzenia czegoś słodkiego. I że chyba od tego nic się nie stanie. Nie wolno. I to uciemiężenie takie, no ono jest bardzo głębokie. Bardzo. To jest wieczna walka z tym. A i tak, powiem szczerze, jak nie czuję się perfekcyjnie, ja mam ten syndrom takiej Marilyn Monroe, że idę, w sensie jak nie wyglądam perfekcyjnie według siebie w jakikolwiek sposób, no to założę, ona zakładała apaszki na włosy, okulary i takie obszerne futra, nawet jak było ciepło, no nie? No to ja bluzę z kapturem, adidasy, szare spodnie, okulary przeciwsłoneczne, byle żeby nikt mnie nie widział. I to nigdy już nie zniknie. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest no tak głębokie. I ktoś może stosować wyparcie, że tak nie jest i tak dalej. Tylko że ja ostatnich bez mała 10 lat poświęciłam na terapiach, na zgłębianiu siebie. Studiowałam psychologię. Robię film dokumentalny o pewnego rodzaju uciemiężenia też wychowaniem katolickim i innymi rzeczami. Piszę o tym książkę. A zrobiłam ostatnio nawet spektakl właśnie Marilyn No More, żeby wyzbyć się tego. A jak w spektaklu wyglądam? Ludzie mają iluzję, że stoi na scenie Marilyn Monroe. Do tego stopnia nie jestem w stanie wyzbyć się rysu bycia perfekcyjną. Do tego stopnia, że w tej chwili pan od techniki musiał wyłączyć wideo, bo bym się nie mogła skupić, jakby byłby obok mnie obraz, a tam by włos odstawał jakiś. A to wszystko też jest po balecie. Bo na dziewczynki było krzyczone, jak tylko troszeczkę się zaczynały rozwijać. Spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Dlaczego nie wyglądasz jak Natalka?
Gdyby te panie miały świadomość, co zrobiły i z czym się teraz pani musi mierzyć. Ale one poniekąd mają. Mają. Osoba przemocowa, dorosła, już ma świadomość, co ona robi. Ona może nie kontrolować, ona może nie regulować emocji, ale ona doskonale wie, co robi. To nie są dzieci, to są osoby. To tak jak ja, kiedy przyznałam się w wieku 34 lat, przyznałam się sama przed sobą, że stosuję przemoc pewnego rodzaju też. Tak. To trzeba się przyznać przed samym sobą. Ja przyznałam się przed innymi, przepraszałam za to, odkręcałam i z wszystkimi swoimi działaniami przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Bo przeproszenie to jest świadomość za co, zadośćuczynienie w bieżącym momencie, czyli co ja mogę dla ciebie zrobić w tej chwili, a potem obietnica poprawy i dotrzymanie tej obietnicy. I każdym swoim milimetrem zachowania udowadnianie, że się zmieniło. Pani Natalii, Ale to jest ogromny wysiłek, odpowiedzialność, dojrzałość i na Tak. to nie stać ludzi w większości. Tak, Więc to jest zupełnie już inny temat. To są ciężkie tematy, tak? tak. Więc to jest... jaka pani w szkole baletowej, jaki pan w szkole baletowej posypie głowę popiołem, powie, przyzna się. No bo to przecież, Boże, przyznać się do stosowania przemocy. Nie, to było dla dobra dzieci, to było dla twojego dobra. To są te usprawiedliwiania przemocy. A jednak można, tak jak w szkole w Hamburgu, dbać o dzieci. I powiem tak, to nawet już obecnie nie istnieje w Rosji. To nie jest, tam nie ma czegoś takiego już w tej chwili, tak? No bo tam też, bicie trzcinkami i tak dalej, trzymanie zapalniczek pod nogami, żeby wyżej. Takie metody motywowania młodego człowieka do większego wysiłku fizycznego. Powiem tak, jeżeli to by się działo za zgodą, a osoba byłaby dorosła, no to mamy taką dziedzinę życia i ona się nazywa BDSM. No tak. Okej? No tak. Mówimy o sadomasochizmach i tak dalej, a mówimy o osobach dorosłych za zgodą uczestniczących w różnego rodzaju praktykach, okej? Ale BDSM w szkole baletowej bez zgody uczestniczących w tym osób, bez świadomości. Ja się śmieję, bo to jest reakcja stresowa. To chyba jakaś jedna wielka pomyłka, tak? Ale w każdym razie nawet w tej chwili w Rosji tego nie ma i oni mogą sobie pozwolić na to, żeby nie było przemocy. Wiem, to dziwne stwierdzenie, ale do każdej szkoły, kiedy jest egzamin do pierwszych klas, nie stoi 10 osób, 20, ale takich z ulicy, dosłownie. No może po jakichś zajęciach baletowych gdzieś tam. I takie, co mama sobie wymyśliła, albo dziecko sobie wymyśliło, że będzie baletnicą, no nie? Ostatnio słyszałam, że było około 30 na egzaminie. No to przecież trzeba wziąć wszystkie te dzieci, bo przecież nie będzie wykazu, że szkoła baletowa jest nadal potrzebna, prawda? Tak. I potem trzyma się te dzieci, które mają trójki, dwójki, mają krzywe plecy, nie są zdolne do tak naprawdę, nie zdolne, tylko nie mają predyspozycji fizycznych i możliwości, bo jeżeli ktoś ma skoliozę łopatkową, ale na poziomie takim, że to aż boli patrzeć na to nie może uprawiać sportu zawodowego, ale te dzieci są trzymane i potem upokarzane i na przykład stoi dziecko i matka i mówi się do matki przy dziecku, no tak, bo ona taka krzywa jest. A dziecko tego słucha. No właśnie. I trzyma się takie dziecko, żeby wykazać, że szkoła baletowa jest nadal potrzebnym bytem. Nie jest potrzebnym bytem. Nie w takiej formie, w jakiej w tej chwili jest w ogóle. Ale w każdym razie w Rosji stoją kolejki po 800 dzieci, po gimnastykach artystycznych, przygotowane w pełni do tego, żeby być ich gwiazdami. I to jest bardzo ważne, ich gwiazdami. Oni nie produkują, bo to jest produkcja, oni nie produkują przypadków.
Oni wybierają 70 idealnych dziewczynek według swoich standardów. Jest to tłumaczone. Dlaczego to jest idealne? Tam w Rosji wszyscy wiedzą, co to jest idealna baletnica. Ja ich nie usprawiedliwiam, ja tylko pokazuję, jak to wygląda w Rosji. I stoi taka kolejka 800 małych robaczków, ale one wiedzą, dlaczego się nie dostają. Zaciskają te łzy w sobie, ale rozumieją. To jest zupełnie inna natura tam. I potem dostaje się 70 dziewczynek, załóżmy. Akurat na dziewczynkach robię przykład. Nie wiem, jak to tam u chłopców jest. I potem kończy szkołę 12 ideałów, z których każda ma zatrudnienie gdziekolwiek zechce. Idealne byty, które to nie jest przypadek. I tam nie ma takiej już przemocy pod tytułem spójrz na siebie, jak ty wyglądasz, bo oni by sobie na to nie pozwolili. To są ich gwiazdy. To by świadczyło o tym, spójrz na siebie, jak ty wyglądasz, to by świadczyło, że oni źle wybrali coś. A oni źle nie wybierają. No tak. Bo oni mają kolejki, z których na pewno źle nie wybiorą. A u nas spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Słucham, ale to pani mnie tutaj wybrała do tej szkoły baletowej. It's on you. Joke is on you. I to jest ten paradoks. Tutaj w Polsce ogólnie balet nie jest promowany, nie jest odpowiednio zarządzany, bo jeżeli my mówimy dalej, no to mamy polski balet narodowy, w którym 70-80% to nie Polacy. A my mówimy o polskim balecie narodowym. Z tego co wiem, w English National Ballet, i tutaj nie chodzi o to, że ja jestem przeciwna, ale to nie nazywajmy tego polski balet narodowy. No tak. Nazwijmy to inaczej, jakkolwiek. W English National Ballet nie ma są przypadki cudzoziemców, którzy pokończyli tamte szkoły baletowe, najczęściej English National, i byli tam od dzieciaka zaangażowani dokładnie w tę edukację, bo oni mają swój styl, swoje oczekiwania i to ma być ten styl. To tak jak w operze paryskiej, ostatnio w ogóle ewenementem było, bodajże Wietnamka dostała étoile. To takie najwyższe już stanowisko wśród tancerek. Ale to było dziecko, które było w tej szkole baletowej i ona w tej chwili ma 30 parę lat i ona przeszła wszystkie stopnie kariery. Ona nasiąkła stylem francuskim do tego stopnia, że po prostu została w pewnym momencie uznana, no i mówi perfekt po francusku, że została uznana, że w końcu po tych paru dziesięciu latach jesteś jak nasza. No tak. Ale tutaj my nie mamy polskiej szkoły baletowej, bazujemy na Waganowej, ale w stopniu nie takim 1:1, absolutnie. Bo nie ma takiej edukacji, żeby wiedzieć, co to jest dokładnie Waganowa i szkoła Waganowej. Jest jakiś tam wydział pedagogiki baletowej na uczelni Fryderyka Chopina, gdzie uczą osoby, które też nie do końca wiedzą i też, które stosowały i stosują przemoc. I na przykład nawet można przyjść nie po szkole baletowej. Nie no, fajnie, spoko, Tak. super, ekstra, czyli teoretycy tańca. Wspaniale. Nie no, okej, dobra. Ja nie mówię, że raz na jakiś czas nie może się zdarzyć ewenement w postaci super teoretyka tańca i super pedagoga bez doświadczenia takiego na sobie. Ale to są ewenementy. I ogólnie mamy taki rys, że nie są wybierani w pierwszej kolejności do zespołów absolwenci szkół baletowych w Polsce. Tylko jest takie teraz już we wszystkich teatrach, w zespołach baletowych przyteatralnych i w polskim balecie narodowym są Japończycy, Chińczycy, Włosi i tak dalej. I gdyby to był odsetek, urozmaicenie, wspaniale. Ja nie jestem Polska dla Polaków i tak dalej. Nie. Ale gdzie jest wspieranie naszej kultury, naszych uczniów? Gdzie jest pokazanie, że chodź, zatrudnimy cię, masz to zatrudnienie. Nie wszyscy, ale jednak macie zatrudnienie. Chodźcie do zespołu, uczcie się, jak to jest pracować w zespole, no nie? Więc cały system kultury i sztuki, oczywiście w Polsce jest beznadziejny, ale kiedyś było tak, że gwiazdy baletu, jak ja byłam mała,
to gwiazdy baletu to jeszcze były rozpoznawalne na ulicy, bo było o balecie i o nich w telewizji publicznej, były pokazywane spektakle baletowe. Nie, teraz jest The Voice of Poland i Got to Dance i taniec z gwiazdami. Pani Natalii, niestety musimy już powoli Nie, kończyć. no ja to rozumiem. Więc I tak dużo tematów zostało jakby poruszonych, zaznaczonych, więc... tak, chciałabym tylko takie krótkie podsumowanie, czego można pani życzyć? A nie, mi to już po prostu rozwoju artystycznego, psychologicznego i nazwijmy to ogólnie, powiedzmy, emocjonalno-duchowego. To mi tego można życzyć, tak żeby to sobie postępowało. Ale ja to bym życzyła bardziej odtraumatyzowania Polski. Ja bym chciała, żeby ludzie, żeby wszyscy poszli na terapię. I Tak. żeby wszyscy zagłębili się w swój ból i jak taki bizon w burzę śnieżną zderzyli się z tym, bo tego nie można omijać, nie można stosować wyparcia. Absolutnie. I trzeba się przyznać. I to jest ja bym chciała taki komunikat. To jest okej przyznać się do błędu. My wszyscy popełniamy błąd, a osoby, które chcą rzucić kamieniem, niech spojrzą w lustro. Ja na pewno kamieniem nie rzucę i takie osoby przepracowane, które przeszły wiele lat terapii i wydały na to Mercedesa, na pewno kamieniem nie rzucą. Uśmiechną się, podadzą rękę i powiedzą brawo. Więc przyznajcie się do błędu. Posypcie głowę popiołem. Przeproście, zadośćuczyńcie i odkręćcie swoje zachowanie i już nie popełniajcie przemocy nigdy więcej. Do tego bym życzyła. Dokładam się do tego. Serdecznie dziękuję. Dzięki bardzo.